Cześć wszystkim! Dzisiaj zrobię mydło z oleju rzepakowego. Dostałam jeden bardzo ciekawy komentarz, żeby zrobić mydła z takich najbardziej popularnych olei i postanowiłam zrobić serię filmów właśnie z najbardziej popularnych olei i to będą mydła zrobione tylko z jednego oleju, czyli to będzie taka, wiecie, pojedynczo olejowe mydła. I wtedy, gdy będziemy mieli te mydła z różnych olejów, będziemy mogli porównać, jak one się pienią, jak one wyglądają. Będzie nam może łatwiej robić receptury, dobierać oleje do receptur. I też te filmy będą tak zrobione, że każde to mydło będzie ze 100 gram oleju, więc jeżeli będziecie chcieli stworzyć własną recepturę, na przykład powiedzmy pomieszać 30 gram tego oleju i 30 gram tego, to po prostu z każdego tego pojedynczego mydła, wiecie, weźmiecie odpowiednią część oleju, odpowiednią część wodorotlenku, odpowiednią część wody i będziecie mieli gotową recepturę bez przeliczania tego w kalkulatorze mydlanym. Więc dzisiaj mydło z oleju chyba najpopularniejszego w Polsce, tu zasłaniam nazwę, jest to olej rzepakowy. Olej rzepakowy jest bardzo zdrowy do jedzenia, rzadko używany w kosmetyce. Zobaczymy, jak wyjdzie mydło z niego. Więc mam tutaj 100 gram oleju rzepakowego. Mam tutaj 38 gram wody, bardzo zimna jest ta woda, jeszcze są tu kawałeczki lodu. No i mam już zważone 12 gram wodorotlenku sodu, czyli sody kaustycznej. Wszystko mam już zważone, zmierzone, możemy zaczynać. I teraz rozpuszczę sodę kaustyczną w wodzie. Zapomniałam tego pojemniczka z wodą. Ok, więc rozpuszczam wodorotlenek sodu partiami. Zawsze musicie tutaj przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nakręciłam o tym film o mydle z olejkiem NIM i tam poruszałam wszelkie zasady bezpieczeństwa. Jeżeli chcecie zrobić własne mydło i nie widzieliście tego filmu, to bardzo proszę, obejrzyjcie go. Trochę mi się ta soda kaustyczna poprzylepiała tutaj, bo leżała chwilę czekając na ten film, a jak wiecie, soda kaustyczna jest hydrofobowa, więc łatwo łapie wodę z powietrza i po prostu nie można jej trzymać otwartej, bo się zbryla. Ok, więc myślę, że ona jest już rozpuszczona dobrze. No i teraz będziemy mieszać wszystko razem, będziemy robić mydło. Olej jest w temperaturze pokojowej. Oczywiście łuk trochę się nagrzał podczas rozpuszczania sody. Ale generalnie wszystko jest bardzo zimne. No więc teraz musimy to mieszać, aż się stanie takie budyniowate, aż zgęstnieje. Ja oczywiście użyję mojego blendera, bo nie chcę spędzić tu paru godzin mieszając. No więc to, co już zauważyłam podczas mieszania, to mydło w bardzo małym stopniu zgęstniało, jest ciągle takie rzadkie. Zastanawiam się, czy ono w ogóle zgęstnieje podczas leżakowania. W każdym razie zrobiło się bielsze, wygląda troszkę jak budyń. Myślę, że ono już jest gotowe. Naleję je teraz do tych przepięknych foremek w kształcie chmurek. No i zobaczymy jutro, jak wyjdzie.
tylko na 2 mi starczyło. Tak to mydło wygląda po 24 godzinach. I teraz te mydełka z pojedynczych olei będę oceniać w 4 zakresach. I to będzie tak: twardość, piana, kolor i zapach. Każdy z tych zakresów, z tych obszarów będzie miał 4 oceny. Czyli na przykład tak, zaczynamy od twardości. Twardość tego mydełka. 0 to jest mydło płynne. 1 to jest miękkie jak masło, takie wiecie, w temperaturze pokojowej. 2 to jest miękkie jak taki średnio twardy ser, powiedzmy Masdamer. 3 to jest parmezan. No i to mydło rzepakowe nie jest płynne na pewno, ale jest na tyle miękkie, że nie mogę go wyjąć z formy. Ono, jak tu odgarniam tą formę, to widzę, że trzyma kształt, ale na pewno bym go nie wyjęła, więc mam łyżeczkę do niego i zobaczcie, ono jest w formie takiej galaretki, więc dostaję ocenę 1 za twardość. Teraz jeżeli chodzi o kolor, no to 0 to będą jakieś różne kolory brązowe, bardzo ciemne. 1 to będzie kolor żółty, powiedzmy jak banan. 2 wanilia i 3 białe mydło, powiedzmy takie jak śmietanka, bo też jest trudno uzyskać całkowicie białe mydło. I to mydło oceniam na ocenę 2, czyli wanilia. Jeżeli chodzi o zapach, no to też zróbmy taką ocenę od 0 do 3, czyli 0 to jest zapach nieakceptowalny, bardzo śmierdzące. 1 to jest zapach taki intensywny, 2 średni do zaakceptowania i 3 nie pachnące mydełko. I to mydło, powiedziałabym, ma delikatny zapach. Powiedzmy, że oceniam go na 2,5, bo bardzo delikatnie pachnie, więc powiedzmy 2,5. I teraz ocenimy pianę i tak samo 0 to jest mydło, które się w ogóle nie pieni, 2, które się troszeczkę pieni, 1, które się troszeczkę pieni, 2, które już ma dobrą pianę i 3 super piana. Mam tu ciepłą wodę, więc sprawdźmy to mydło rzepakowe. Czyli generalnie w naszej skali ocena 3 jest najlepsza. Czy ono się pieni? No nie bardzo, ciągnie się. Bardzo się ciągnie. No bardzo nie lubię, jak mydło jest takie śluzowate, ale widzę, że tutaj jak się je bardziej rozpracuje, może troszkę za dużo go wzięłam, no to ta piana się pojawia i to jest piana ładna, coraz większa, taka delikatna, miękka, rozpływająca się, ale powiedziałabym, że dosyć spora, także no myślę, że może to mydło będzie dobre do zrobienia mydła w płynie, bo jednak jest takie miękkie, ale ładnie się pieni, albo do prania będzie dobre. Także za pianę mydełko dostaje ocenę 2,5, bo piana jest bardzo ładna. Czyli nasze mydło rzepakowe otrzymało takie oceny. No i zapraszam Was na następne mydełko w przyszłości, a tym razem dzięki za oglądanie, pa!